2 dekady temu powstał amortyzator, który miał 300 mm skoku. Dziś sprawdzimy, czy taki amortyzator ma sens w nowoczesnym rowerze. Siemanko, z tej strony Damian, witam na kanale Rowerowy Dziad. I dzisiaj mamy bardzo nietypowy rower, który ma amortyzator aż 300 mm skoku z przodu. Jest ze mną kolega Radek, właściciel tego roweru, więc zacznijmy, Radek, od tego, żebyś nam trochę opowiedział o historii tego roweru. Skąd się wziął pomysł na taki rower, na taki szalony rower? W sumie każdy zajawkowicz, młodszy czy starszy w tym sporcie, słyszał o tym amortyzatorze. Myślę, że chciałby mieć taki, albo przynajmniej chciałby się przejechać na takim. Jest to fajny, nietuzinkowy sprzęt, trudno zdobywalny, to swoją drogą. No i fajnie się, myślę, że się wpasował fajnie w te całe zestawienie tego sprzętu. Tak, bo dodajmy, że to jest amortyzator, który to jest rocznik amortyzatora? 2003 rok. Okej, czyli on ma 22 lata. Mamy grudzień 2025, jak to nagrywamy, zaraz przed samym Nowym Rokiem. Czyli on ma 22 lata, tak? I to jest bardzo fajne i ciekawe połączenie, bo mamy bardzo nowoczesny sprzęt. Mamy tutaj Intense M1, właśnie z amortyzatorem Super Monster. I powiedz nam, czy były jakieś w ogóle problemy, żeby w ogóle pożenić ten stary amortyzator? Tam pewnie, nie wiem, inna główka być może jest, bo widzę, że tam taka duża główka jest, a tam jest malutka rura sterowa. Czy były jakieś z tym problemy? Czy to jakoś łatwo się udało żenić? Nie było większych problemów, naprawdę. Dzisiaj wszystko można naprawdę kupić, przejściówki, przekładki. Wpasowało to się fajnie w siebie, tak. Nowoczesna rama ze starym amortyzatorem. Jest to solidnie związane ze sobą. Dobra, a powiedz nam teraz z czystej ciekawości, jak już mówimy o tym amortyzatorze, ile ten amortyzator waży kilogramów? No tu jest taki mały minus, no bo tutaj mamy z 6,5 kg wagi. Swoją drogą w golenie w 2 golenie prawie litr oleju wchodzi. To jest trochę. Po 450 ml na jedną goleń wchodzi. No kurwa, to tam niezły zbiornik. No to w sumie się nie dziwię, że ta waga, to sam olej sporo waży w tym amortyzatorze. Dobra, a powiedz nam, co jeszcze jest w tym rowerze, bo widzimy, że tutaj jest Super Monster, tak? Intense M1. Co tu jeszcze masz ciekawego w tym rowerze? Ciekawe na przykład, oczywiście widzimy te zestawienie starego z nowym, ale tu też przede wszystkim mamy fajne siężne hamulce, heble. Heble razem z zaciskami. Zaciski mają po 6 tłoczków, każdy z nich. Kurde, więcej niż w moim aucie. Tak. Hołpa, dedykowane do tego tarcze Hołpa, żeby wytrzymały ten zacisk. Zbrojone właśnie pancerzyki metalowe, klamki do tego z najlepszych lat. Ten cały zestaw można w łatwy sposób serwisować, wygodny i jest naprawdę jak na tamte lata solidnie i w swojej też prostocie fajnie wykonany. Dobra, a powiedz nam jeszcze, jak się na takim sprzęcie jeździ, bo generalnie z tego co widzę, no amortyzator jest super długi, bardzo wysoko jest ta kierownica, jakby nie patrzeć, ale mimo wszystko nie mamy tu jakiejś szalonej geometrii, bo kiedyś jak te rowery były te Super Monstery i tam były te rowery typu Carpiol Armageddon, to one były takie krótkie i takie strasznie wysokie były te rowery, one tak komicznie wręcz wyglądały, a ten rower jest długi, no to nie wygląda w sumie źle, więc opowiedz, jak się na takim czymś jeździ? Przede wszystkim na takim rowerze można sobie na dużo pozwolić. On jest typowo do zjazdów, do największych szaleństw. Tak, wszelkie strome zjazdy nie są mu straszne. Swoją drogą wydaje się na szybki rower. Jest szybki, chcę mknąć sam przed siebie. Może to kolor, nie wiem. Najszybszy kolor świata, nie? Czerwony. Tak, właśnie, tak.
ogólnie jest solidnie, tak solidnie zbudowany, że nie trzeba się obawiać o ten sprzęt, jak się pociśnie w dół ostro. Okej, dobra. A powiedz nam jeszcze, bo no ten rower się wyróżnia, no szczególnie przez ten lakier czerwony, ten amortyzator z przodu, no rzuca się w oczy, więc jestem ciekaw, jakie są reakcje ludzi, jak powiedzmy przyjeżdża na, nie wiem, takiego no teraz, dzisiaj tu ludzie nie jeżdżą, ale powiedzmy jak jest ciepło i ludzie przyjeżdżasz na single tracka, albo jedziesz sobie po mieście, jakie są reakcje ludzi? Ogólnie zagadują mnie zawsze, gdy wyjadę na rower, tak, poszaleć sobie gdzieś, zawsze jak coś zajawkowicze, młodzi, starsi, zaczepią mnie, są to pozytywne osoby naprawdę, chcą się dowiedzieć więcej na ten temat, pierwszy raz w życiu widzą, bo tylko słyszeli o takim amortyzatorze, czy o takich heblach sześciotłoczkowych. No ogólnie ciekawi ich to zestawienie to całe, bo to się, myślę, że to się dobrze prezentuje, gustownie. A tak dodam jeszcze tylko, bo ja zrobiłem taki mały research przed tym, zanim to nagraliśmy i sprawdziłem generalnie tych super monsterów, bodajże 400 wyprodukowali na cały świat, produkowali chyba tylko przez 2 lata, jeśli dobrze pamiętam, 2003, jak ty masz chyba, i 2004, jeśli też pamiętam. Także było ich tylko 400. Ile ich jest do dzisiaj przetrwało, nie wiem. Pamiętam, że mówiłeś jakąś liczbę, ile jest ich w Polsce. Aktualnie w Polsce jest ich 7 sztuk. Macie jakieś forum dyskusyjne właścicieli supermonsterów? I przede wszystkim nie mylić zwykłego monstera, który ma 200 skoku, z supermonsterem, który ma 300 skoków. Tak, monster zwykły to był taki, może też nie był jakiś super popularny, ale był dużo bardziej popularny, był dużo bardziej, mniej rzadki, tak, niż ten to prawda, nie? Tak jest. A na koniec powiedz nam jeszcze, czy jakbyś miał teraz budować kolejny rower, czy zrobiłbyś to samo jeszcze raz? Jasne, bym zrobił to jeszcze raz, jak najbardziej, bo są naprawdę korzyści ze zbudowania takiego roweru. Jest naprawdę fantastycznie, frajda jest po prostu, frajda na rowerze. To prawda, to prawda. Przejedziemy się zaraz na tym rowerze, sprawdzimy, co on potrafi. Także dzięki wielki, Radek, za kilka słów o tym rowerze. Także jedziemy się przejechać na Supermonsterze. O kurda. A to ciągnie do przodu. Ta waga tego wynalazku. Ta kotwica. Niesamowite. O, to waży.
Dobra, czas podsumować ten szalony rower. Najpierw się zastanówmy, czy ten amortyzator w dzisiejszych czasach ma w ogóle sens. Moim zdaniem to zależy od tego, kim jesteś i czego oczekujesz od swojego roweru. Jeśli nie przeszkadza Ci waga, nie ciśniesz na performance, a chcesz mieć coś naprawdę ciekawego, masz do tego środki, no i czas, żeby poszukać tego amortyzatora, nie ukrywajmy, bo jest ich mało, to polecam. Jeździ się na nim jak się jeździ, jest bardzo ciężki, ale daje ciekawe wrażenia z jazdy. Na razie.